Błękitne i czarne kwadraty. Na nich napisy. Polin, Muzeum Historii Żydów Polskich. Animacja. Dlaczego ja nie mogę zapalić? Sylwetka mężczyzny. Panie doktorze, to jest film dla młodzieży. Siedzą z kobietą przy stole. Dobrze, nie mogę palić. To o czym mam ci mówić? Rysunki czarną kreską. O czym chcesz? Sylwetki naszkicowane. Na przykład, że nosiłeś tego dnia czerwony sweter. Doktor to Marek Edelman. Albo o kwiatach? Tak, opowiedz o kwiatach. O jakich kwiatach? Kobieta to Hanna Kral. Dajcie mi zapalić. O tym, że dostajesz kwiaty w każdą rocznicę powstania, nie wiadomo od kogo. Ręka z paczką papierosów. 32 bukiety do tej pory. Edelman zapala, zaciąga się papierosem. 31. W 68 nie dostałem kwiatów. Było mi przykro, ale już w następnym roku znowu dostałem. I dostaję do dzisiaj. Raz były to kaczeńce. W zeszłym roku róże, w tym żonkile, bo to są zawsze żółte kwiaty. O tym powinniśmy mówić. O tym? Nigdy nie wiesz, jaki szczegół stanie się kiedyś symbolem? Na blacie stołu pękaty wazon. W wazonie żółte żonkile, namalowane. Ich kielichy i płatki to żółte plamy. Biały napis. Zdążyć przed Panem Bogiem. Wokół napisu wije się czerwona linia. Naszkicowana czarną linią sylwetka Marka Edelmana. Wijąca się łagodnie czerwona linia zmienia się w łamaną. Wykres EKG. Nowy rysunek. Mężczyzna z wąsem. To młody Marek Edelman. Cienie pochylonych ludzkich postaci przesuwają się na tle jego twarzy. Zawsze stałem przy takim betonowym słupku. Byłem wtedy gońcem w szpitalu. I to była moja praca, stać przy bramie na Umschlagplacu i wyprowadzać chorych. Pochylone sylwetki przy murze. 6 tygodni tak stałem. Wyraźniejsza sylwetka kobiety. Nasi ludzie wyławiali tych, których należało uratować, Ręka Edelmana chwyta jej rękę. a ja ich jako chorych wyprowadzałem. Idą obok siebie. Sylwetka kobiety zmienia się w czerwoną linię. Znika. Przed wojną byłeś nikim, więc jak to się stało, że 3 lata później byłeś już w komendzie żydowskiej organizacji bojowej? Ulica z domami. U jej wylotu mur. To nie ja powinienem tam być. Tam miał być... No wszystko jedno, nazwijmy go Adam. Bardzo odważny. Ale stracił dziewczynę i się załamał. Nastąpiło to właściwie bez słowa z dnia na dzień. Po prostu przestał działać. I kiedy miało być pierwsze posiedzenie komendy, on już się nie nadawał, żeby tam iść. Więc ja poszedłem. Przezroczysty szkic sylwetki Edelmana. Wchodzi do pomieszczenia w piwnicy. Tam, pochyleni nad stołem, kobieta i 2 mężczyzn. Twarz młodego Edelmana z wąsem. Różne mieliśmy pomysły. Rzućmy się na mury. Wszyscy. Ilu nas jest? Usiądźmy na wałach cytadeli rzędami i czekajmy, aż nas obstawią i rozstrzelają po kolei, rząd za rzędem. Ludzkie sylwetki siedzą na murze. Nie, podpalmy getto. Natychmiast. Spalmy się wszyscy razem z nim. Niech wiatr rozniesie nasze popioły. Wszystko będzie dobrze. Głosujmy. Więcej osób przy stole podnoszą ręce. Większość była za powstaniem. Przecież ludzkość umówiła się, że umieranie z bronią jest piękniejsze niż bez broni. Chodziło tylko o wybór sposobu umierania. Narysowane czerwoną linią sylwetki biegną z bronią w ręku na tle twarzy młodego Edelmana. Współczesna ulica, fragment muru. Edelman z papierosem. Ile płaciliście za rewolwer? Podchodzi Hanna Kral. Od 3 do 15 tysięcy. Im bliżej kwietnia, tym drożej. Zapotrzebowanie na rynku było większe. A ile płaciło się za ukrywanie Żyda po aryjskiej stronie? 2-5 tysięcy. W zależności od tego, czy człowiek był podobny do Żyda, czy mówił z akcentem i czy był mężczyzną, czy kobietą. Więc za 1 rewolwer można było ukrywać przez miesiąc 1 człowieka, albo 2, albo 3? Można też było wykupić jednego Żyda od szmalcownika. A gdyby wtedy postawiono przed wami ten wybór, 1 rewolwer czy życie 1 człowieka? Edelman odwraca głowę. Nadjeżdża tramwaj. Nie stawiano przed nami takiego wyboru. Obok drzwi tramwaju napis wyjście. Może i lepiej. Masz wyrzuty sumienia? Tramwaj odjeżdża. Pod fragmentem muru w prostokątnej skrzyni żółte żonkile. Zobacz, jak budowali osiedle.
Rozwalili stary mur, a teraz jest nowy, taka zdrowa, biała cegła. Nawet są skrzyneczki na kwiaty. Marek Edelman i Hanna Kral patrzą w dół na skrzynkę z żonkilami. Niebieskawe tło, sala operacyjna, zarysy postaci w czepkach i maseczkach. Na stole operacyjnym pacjent. Doktor Marek Edelman przychodzi do kliniki zawsze, kiedy profesor operuje jego pacjentów. Otoczona jałową tkaniną rozcięta klatka piersiowa. Jednak często targają nim wątpliwości, na przykład teraz. Niepokoi go, co profesor zacisnął. Profesor zakłada zacisk na naczynie krwionośne. Żyłę czy tętnicę? Proszę Państwa, zszywamy. Noc. Zarys szpitala. Sylwetka Edelmana. A co by było, gdyby to była żyła? Żółte kule lamp na słupach. Za nimi ciemne sylwetki drzew. Nadjeżdża tramwaj. Zatrzymuje się. Pierwsze obrazy pojawiają się w jego głowie. Edelman w tramwaju. Krew utlenioną, która jak wiadomo ze szkoły dopływa tętnicami, można by z aorty skierować wprost do żył, które są drożne, bo nie chorują na miażdżycę, więc nie powodują zawału. Rysuje palcem po szybie. Przy biurku. Edelman szkicuje całą noc. Jeszcze raz. Aorta, żyła. Aorta, żyła, krew utleniona, aorta. Profesor za stołem patrzy na rysunek. Tylko gdzie ma odpłynąć zużyta krew? Naprzeciw profesora Edelman i dwie kobiety. Zrobiliśmy próby na zwłokach i krew odpłynęła innymi połączeniami żylnymi. Ale to tylko model, pani doktor. Jak zachowa się żywe serce? Panie profesorze, Mamy zawał. Jakiś ważny prezes jest nieprzytomny. Dziękuję. Lekarze i profesor pochylają się nad stołem. to jest ostatnia szansa. Trzeba odwrócić krwiobieg. Lekarze znikają. Szare tło. Zarysy domów za murem. Żydowska organizacja bojowa kierująca walką getta warszawskiego odrzuciła ultimatum niemieckiego złożenia broni we wtorek do godziny 10 rano. Niemcy wprowadzili do walki artylerię polową, czołgi i oddziały pancerne. Oblężenie getta i walki żydowskich bojowników to niemal jedyny temat rozmów milionowego miasta. Dwie flagi. Biała z niebieskimi pasami i gwiazdą Syjonu oraz biało-czerwona. Wnętrze piwnicy. Kobieta i grupa mężczyzn. Z nimi Edelman, młody, z wąsem. Wbiega mężczyzna. Pali się! Koniec! Już po nas! Spalą nas żywcem! Edelman chwyta go za ramiona. Uspokój się. Nie wiedziałem, co robię. Ale ludzie zawsze powinni myśleć, że ktoś rządzi, że ktoś wie, co trzeba zrobić. Idziemy. Wchodzą po schodach. Kiedy pali się dom, to najpierw wypalają się podłogi, a potem spadają z góry płonące belki. Ale między jedną belką a drugą mija kilka minut. I wtedy właśnie należy przebiec. Bojownicy na zewnątrz. Podpalili nas ze wszystkich stron. Ciemne zarysy budynków. Szare sylwetki biegną. Edelman z pistoletem, pod kurtką, czerwony sweter, z nim inni. Edelman wychyla się zza narożnika. Reflektor oświetla mur getta. Nie przejdziemy. Strzelają nas co do jednego. Nie możemy tu stać. Idziecie albo zostajecie sami. Jak chcecie. Zygmunt! Zygmunt z pistoletem maszynowym strzela w reflektor. Ten gaśnie. Czarne tło. Jak myślisz, Ciemność. czy o takich rzeczach należy opowiadać ludziom? Nie wiem, o czym myślisz. O tych chłopcach, których zostawiłem na podwórku. Chcesz może zapytać, czy czuję wyrzuty sumienia, że pozwoliłem im zostać? Nie chcę. Nie czuję. Ale jest mi przez cały czas przykro. Pomówmy dalej o reflektorze, skoku przez mur. O czymś w tym rodzaju. Czerwone sylwetki. Przecież to wszystko było na przemian. Gdzieś się biegło, a potem ktoś ginął, Nożyce przecinają czerwoną linię. Sylwetka upada. a potem znów się biegło. Szara sylwetka na dachu budynku. Był wypad grupy AK na mur przy Bonie Floterskiej, ale się nie udał. No dobrze, ale nie stójmy tak. Grupa bojowników na tle muru. To gdzie iść? Ludzie powinni myśleć, że ktoś wie.
Sylwetka Edelmana. Szkic czarną kreską na szarym tle. Na wysokości serca Edelmana pojawia się czerwona linia. Wije się, rozgałęzia. Wije się znów na czarnym tle. Przy stoliku Edelman i Kral. Na stoliku kieliszki, filiżanki. Edelman z papierosem. Ilu was wszystkich było? 200. A inni mówią, że 500, 600 nawet. Nie, było nas 220. Ale Czy wy naprawdę wszyscy nie możecie zrozumieć, że to już jest bez znaczenia? ja rozumiem. Staram się zrozumieć. A co z tymi, którzy poszli do wagonów? Oni są gorsi? Są gorsi, bo nie strzelali? Wszyscy tak uważają. Jeden profesor z Ameryki był u mnie ostatnio. Mówił, że szliśmy jak barany na śmierć. Zdusza papierosa w popielniczce. Spogląda na siedzących obok. Ale powiedz, czy śmierć ludzi ginących w milczeniu jest gorsza? Łatwiej nam patrzeć na śmierć, kiedy strzelają, niż na człowieka, który kopie sobie dół. Pochyla się do niej. Moje dziecko, błagam, zapisz to. Ci ludzie szli spokojnie i godnie. To jest znacznie trudniejsze od strzelania. Przecież o wiele łatwiej się umiera strzelając. Niebieskawe tło, szpitalny korytarz. Lekarz obok łóżka na kółkach. Lekarz obok łóżka na kółkach z pacjentem. Profesor siedzi, spogląda na zegar. Profesor nie lubi operowania inteligenckich serc. Taki inteligent za dużo myśli, a to odbija się niekorzystnie na tętnie. Dłonie przesuwają notatki, pod nim wykresy EKG. Rzecz w tym, że Edelman powiedział, że można operować. Edelman i dwie lekarki siedzą na ławeczce. Edelman i jedna lekarka palą papierosy. Nie rozumiem. Przecież się zgodził. Kobieta patrzy na niego. Marek, zrozum go. Jak Żewowski umrze, to nie będzie w tym nic dziwnego, ale jeżeli umrze po operacji, to profesora uznają za lekarza, który robi pochopne eksperymenty. Nie. Jego przywieźli do nas nie po śmierć, tylko po ratunek, po życie. Edelman wchodzi do pokoju. Panie profesorze, nikt poza panem nie potrafi zrobić tej operacji. Czyli pacjent umrze, jeśli go nie zoperujemy. To jest drugi zawał, panie profesorze, drugi rozległy zawał. Nie jesteśmy w stanie tego człowieka wyleczyć. Pan chce, żebym zrobił operację, która jeszcze nigdy nikomu się nie udała. Ja tylko mówię, że nawet najmniejsza szansa życia jest bardzo ważna. Nie możemy jej Między zmarnować. Edelmanem a profesorem wije się czerwona linia. Skończyła się wojna. Szare tło, Wojna dla wszystkich wygrana. cieplejszy odcień szarości. Ale dla mnie to była przegrana wojna. Edelman przy oknie. Wciąż mi się zdawało, że jeszcze coś muszę zrobić. Gdzieś iść. Że jeszcze ktoś na mnie czeka i trzeba go ratować. Za oknem latają liście. Gnało mnie z miasta do miasta, z kraju do kraju, ale jak przyjeżdżałem, okazywało się, że nikt nie czeka i nie ma już komu pomóc. I że nie ma nic do zrobienia. Siada na łóżku. Więc położyłem się na łóżku i tak zostałem. Obok w wazonie żonkile. Przesypiałem całe tygodnie. Grube czarne linie oplatają sylwetkę Edelmana. Dłoń dotyka jego ramienia. Czarne linie znikają, pojawiają się krótkie, czerwone. Na chwilę. Zapisałam cię na medycynę. Twarz kobiety. Proszę Państwa, na dzisiejszym wykładzie omówimy znaczenie, jakie przy zawale serca ma szybka diagnoza. Co może pomóc lekarzowi? Kiedy lekarz wie, jak wygląda oko chorego, jak wygląda skóra chorego, jak język, to powinien wiedzieć, co temu choremu jest. I to mi się spodobało. Pomyślałem, że choroba człowieka jest rozsypaną łamigłówką i jak się ją dobrze złoży, to się wie, co jest w człowieku w środku. Notuje czerwonym ołówkiem. A później zrozumiałem, że jako lekarz nadal mogę odpowiadać za ludzkie życie. Wszystko inne wydawało mi się mniej ważne. Cmentarz. Co to jest, że nikt nie pyta mnie o tych, którzy przeżyli, tylko o zmarłych pytają? Ty przeżyłeś. Dlaczego? Idą przez cmentarz. Nie wiem. Raz do mnie strzelał SS-man kilkanaście razy i za każdym razem o jakieś pół metra w bok. Nie, może miał astygmatyzm i nie trafił. I to wszystko? Niemiec nie nosił właściwych szkieł? Nie wiem. Nie męcz mnie.
Dlatego żyję. Przypadek? Ktoś zdecydował, że mam żyć? Idą obok siebie, podchodzą do dużej prostokątnej płyty. Żaden z nas tak nie wyglądał. Nie mieliśmy karabinów, ładownic i map. Poza tym byliśmy czarni i brudni. Na pomniku jest tak, jak być powinno. Jasno i pięknie. Na płycie sylwetka z karabinem i granatem. Tam chowano wszystkich, którzy zmarli jeszcze przed likwidacją getta. Z głodu, na tyfus, z wycieńczenia. Na ulicy, w opuszczonych mieszkaniach. Opadają czerwone liście. Codziennie pracownicy Towarzystwa Wieczności zbierali z ulic ciała, kładli na wózkach i szli tędy aleją do muru. Tak to naprawdę wyglądało. Hanna Kral trzyma znicz. Lubisz się ścigać ze śmiercią? Edelman zapala go. Na tym polega moja rola. Pan Bóg już chce zgasić świeczkę, a ja muszę szybko osłonić płomień, Osłania dłońmi znicz. wykorzystując jego chwilową nieuwagę. Wyścig z Panem Bogiem? To jest dopiero pycha. Stawia znicz na grobie. Kiedy człowiek odprowadza innych do wagonów, może mieć potem z Bogiem parę spraw do załatwienia. Wszyscy przechodzili koło mnie, a ja stałem przy bramie od pierwszego do ostatniego dnia. Wszyscy. 400 000 osób przeszło obok mnie. Stoją obok siebie, przy grobie. Wokół inne groby ze zniczami. Siadałem czasem pod palmą Niebieskawe tło. i widziałem sale, na których leżeli moi pacjenci. Wiesz, to były dawne czasy, kiedy nie mieliśmy dzisiejszych lekarstw, ani zabiegów, ani aparatów i większość ludzi w tamtych salach skazana była na śmierć. I uświadomiłem sobie kiedyś pod tą palmą, że właściwie to jest to samo zadanie, co tam, na Umschlagplacu. Nawet jak operacja kończy się pomyślnie, to czekasz. Następują długie dni czekania, bo teraz dopiero okaże się, czy serce przystosuje się do sztukowanych kawałków żył, do nowych tętnic i do lekarstw. Potem stopniowo się uspokajasz. I kiedy to napięcie i ta radość całkiem z ciebie opadną, wtedy, dopiero wtedy sobie uświadamiasz, jaka to jest proporcja. Wykres EKG. 1 do 400 000. Narysowany czerwoną linią. Po prostu śmieszne. Ale każde życie stanowi dla każdego całe 100%. Więc może ma to jakiś sens. Wykres przechodzi w czerwone litery. Odręczne pismo, więc może ma to jakiś sens. Wyciemnienie.